Idę wykonać moje 10 000 kroków. Byłam na wakacjach w Polsce 2 miesiące i powiem Wam, że no tak dużo nie chodziłam. Piesek mój nie chciał za bardzo chodzić. Moja mama też nie za bardzo chciała chodzić, bo ją noga bolała i chodziła o lasce, więc te moje kroki były zaniechane. No nie wiem, no robiłam 3-4 tysiące kroków dziennie, ale to nawet nie zawsze. Natomiast tutaj mam takie pole do popisu, bo koło domu mam te słynne wykopaliska archeologiczne w Ostii Antycznej i to jest taki teren, że można chodzić do woli. Tutaj bardzo dużo osób przychodzi na chodzenie. Widziałam starsze osoby z Ostii, czasami jakieś młodsze. W niedzielę też tutaj przyjeżdżają grupy i chodzą. Także to jest super. Dzisiaj jest 9 sierpień 2023 rok, godzina 9:40. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda parking przed wejściem do wykopalisk archeologicznych i dowiecie się, czy jest dużo turystów z rana, czy nie. I widzimy się w dalszej części filmu. Postaram się Wam coś fajnego nagrać na terenie wykopalisk archeologicznych. Stamtąd przyszłam od Via dei Romagnoli i tutaj mamy ten parking. Nawet nie wszyscy wiedzą, że można wjechać na teren wykopalisk archeologicznych i zaparkować samochód, bo niektórzy przyjeżdżają i parkują wzdłuż ulicy, a tutaj mamy duży parking. W niedzielę była pierwsza niedziela miesiąca, to jest niedziela, gdzie jest gratis wejście do wszystkich muzeów publicznych i naprawdę było full ludzi. O godzinie 10:30 to normalnie mówię Wam full. Ja tutaj z rana przyszłam, chodziłam, nie nagrywałam nic, ale mówię Wam naprawdę, było bardzo dużo ludzi. A w tej chwili zobaczcie, jakie pustki. Zobaczymy, jak będę wychodzić z wykopalisk archeologicznych. Nie wiem za ile mi zajmie chodzenie 10 000 kroków. To Wam nagram ten parking i pokażę. No i tak wygląda moja kawusia bezkofeinowa. Mam nadzieję, że jest słodziutka. Zaraz Wam powiem. Napiję się, już Wam mówię. Bardzo słodka, super. Tutaj wyrzucę ten kubeczek. A jeszcze jedno, chciałam Wam powiedzieć, że żeby wejść na teren wykopalisk archeologicznych, to kupujemy bilet. 18 euro kosztuje i mamy do dyspozycji zwiedzanie wykopaliska archeologiczne plus zamek, plus następne dwa miejsca w Fiumicino. Natomiast ja mam taką kartę. Mam taką kartę wyrobioną na cały rok. Płaciłam 45 euro czy 40 euro. Chyba jakoś tak i mogę wchodzić cały rok. Tutaj cen nie ma, ale chyba tutaj są ceny. Zaraz Wam pokażę, co tu pisze, skórzate. A, 40 euro płaciłam. O, widzicie? 19 euro już teraz kosztuje. Przed wyjazdem na wakacje kosztowało 18 euro wejście, a teraz już 19, więc 1 euro podwyższyli. W miesiącu czerwcu jeszcze 18 euro. Zobaczcie, że teraz 19 euro. A moja ta karta, którą tutaj mam, to zapłaciłam 40 euro. Bilet taki, wiecie, ridotto, czyli bilet taki dla studentów, to kosztuje tylko 3 euro, a osoby do 18 roku życia nic nie płacą. No i widzicie, wszystko jest napisane. A, to tak po wakacjach. No i teraz jak idę tutaj na teren wykopalisk archeologicznych, to muszę dać tą właśnie tesserę, czyli tą wejściówkę. I będę sobie chodzić. Jak widzicie, trochę turystów jest. Nie za dużo, ale już się pojawiają. Tutaj na terenie wykopalisk archeologicznych mamy Teatr Starożytnych Rzymian, który może pomieścić 4000 ludzi i są różne przedstawienia. Nawet widzę, że są napisy. Muszę zaraz zobaczyć, co tam jest. Ciao. Ciao.
Grazie. Grazie, ciao. Już mi pani skanowała mój bilet, tą wejściówkę. Zaczynam moje chodzenie. Jest trochę turystów, ale ja moje chodzenie, kochani, zacznę od tej asfaltowej drogi, bo tu jest taka droga asfaltowa, która doprowadzi mnie do muzeum, które jest w tej chwili w remoncie, ale tam doprowadzi mnie też do takiego baru i do takiego sklepu z pamiątkami. Także jak ktoś wejdzie na teren wykopalisk archeologicznych, a chciałby wypić kawę czy herbatę, czy zjeść kanapkę, to tutaj na terenie wykopalisk archeologicznych mamy właśnie bar. Mamy też sklep, gdzie możemy zakupić pamiątki. Jeszcze wam pokażę tutaj, jak wygląda mapa Ostia Antica Planimetria Generale. I tutaj pokazane jest. Jeszcze tu przejdę, nie chciałam tam nagrywać, bo kochani, stała rodzina z dzieckiem. Dziecka nie chciałam nagrywać. I tutaj wam pokażę, jak to wygląda. Oto ta mapa. Necropoli della Via Ostiense. Słuchajcie, koniecznie musicie zwiedzić park archeologiczny, który jest największy na świecie. I to jest właśnie tutaj u nas. Ostia antyczna powstała w IV wieku przed Chrystusem. Kochani, naprawdę jest dużo do zwiedzania. Także rezerwujcie sobie czas, jak przyjedziecie do Rzymu i po prostu zwiedzajcie. To jest ta ulica Via Ostiense. Via po włosku to ulica, ale tak jak wam powiedziałam, idę na tą drogę asfaltową, gdzie dojdę do parku i do sklepu, pokażę wam. Ale po drodze spotkam takie super drzewo, na którym mieszkają papugi, takie zielone papugi. One się tutaj tak, można powiedzieć, rozrodziły. Bardzo dużo jest tych papug zielonych. Ostatnio widziałam filmik na temat tych papug. Ja nie wiedziałam, że te papugi zielone, one są takie agresywne. One potrafią wyrzucić z drzewa inne ptaki i zadomowić się na drzewie i są naprawdę agresywne. Także tych papug jest bardzo dużo tutaj, a na terenie właśnie wykopalisk archeologicznych, można powiedzieć częściowo, bo drzewo rośnie na terenie prywatnym, jest to drzewo z tymi papuszkami. Wcześniej rano któregoś razu przyszłam tutaj, to mówię wam, tyle tych papug było, tak na trawie zbierały sobie jakieś robaczki, nie robaczki, muszki. Po prostu naprawdę było super. Ja aż nie mogłam się nadziwić, że tyle papug. Na którymś tam filmie nagrałam i pokazałam. O, już widzę, jak latają. Przejdę się z wami. W międzyczasie będę wam pokazywać, co tu widzę, bo na pewno jesteście ciekawi, jakie mamy tutaj piękne, starożytne budowle. Niektóre budowle się zachowały do pierwszego piętra. Naprawdę tu jest cudownie. Tak jakbyśmy byli w innym miejscu. Nie można porównać Rzymu z tym parkiem archeologicznym, dlatego że tutaj jesteśmy daleko od szumu. No widzicie, od szumu tak nie, bo tutaj co jakiś czas jakiś samochód jedzie, ale to tylko są pracownicy, którzy pracują na terenie wykopalisk archeologicznych, bo cały czas trwają prace, cały czas odkopują ten teren. Dlatego, że jeszcze wszystko nie jest odkopane. Tutaj jest 120 hektarów, także prace trwają. A ja już wam teraz pokazuję to drzewo. O, latają nade mną te papuszki. Zaraz wam przybliżę.
to są dolie, w których przewożono produkty spożywcze, przede wszystkim płynne, ale także i suche zboże, olej, różne tam przyprawy i tak dalej, a przede wszystkim wino i olej, no i zboże. I to tak wygląda. Tutaj na terenie wykopalisk archeologicznych też mamy takie miejsce, gdzie one są zachowane dobrze, zakopane w ziemi. Jeszcze Wam nagram tą trasę od tych właśnie doli, gdzie Wam pokazałam. No i zobaczymy, czy jest bar otwarty, czy nie, no bo to różnie bywa. 2 miesiące jak mnie nie było, byłam na wakacjach. No i jak zauważyliście na początku filmu, powiedziałam Wam, że bilety podrożały z 18 euro na 19, ale to jest bilet taki, wiecie, jak to się mówi po włosku, complesso, taki wiele wejść macie. Możecie wejść i do parku, do zamku i jeszcze do Muzeum Statków w Fiumicino i jeszcze 2 różne inne parki tam są w Fiumicino. Muzeum. Jest nawet kierunkowskaz do muzeum, ale tak jak Wam powiedziałam, muzeum jest w remoncie. Tutaj tak wygląda. Jest tablica informacyjna. Może za 2 lata będzie czynny. A tutaj mamy właśnie taki teren, gdzie możemy iść do toalety. Tutaj są toalety. Na początku, przed wejściem do wykopalisk archeologicznych są toalety. I tutaj mamy bar i sklep z pamiątkami. A tu mamy ten taki duży bar, gdzie można wejść i coś zjeść, wypić kawusie. Ale idąc dalej, jakbyście chcieli zobaczyć rzekę Tybr, to wystarczy pokierować się tą dróżką i od razu mamy rzekę Tybr, bo jak wiadomo, to jest miasto portowe, to było miasto portowe. W tej chwili nie jest, ale to było w starożytności. Już tam widać rzekę. Tutaj już widać rzekę Tybr, inaczej po włosku Fiume, Tevere. Tu są szuwary takie, trzciny, ciężko zobaczyć, ale jak wejdę na górę tutaj, to może jeszcze coś zobaczymy. Chciałam Wam powiedzieć, że wycieczki w ogóle do tych miejsc nie docierają. Jak przyjeżdżacie z wycieczką zorganizowaną z przewodnikiem, to idą główną drogą, pokazują najważniejsze rzeczy, mają określony czas, wiedzą przy jakim miejscu, ile minut mówią i na tym koniec. A jak przyjdziecie sami, będziecie zwiedzać, to całkiem inaczej to wygląda. Tam w oddali pan kosi trawę. Tutaj mamy takie piękne widoki, a ja teraz z kamerką się przestawię i co? No i nie zobaczymy za bardzo, bo są te trzciny. No ale podniosę kamerkę na wysokość mojej ręki, może coś Wam pokażę. Chyba, no nie bardzo. Bo zobaczcie. Powiem Wam, że dzisiaj nie wzięłam sobie tego mojego kija do nagrywania, na którym mocuję mój telefon, bo ten kij jak się tak wyciągnie, to ma 1,5 metra, także mogłabym wtedy lepiej nagrać ten Tybr, ale nie chciałam brać, bo to też waży i tak dalej, a ja później idę na zakupy i tak zakupy i ten kij i to wszystko. Przyszłam pochodzić, ale w międzyczasie pomyślałam, że sobie że nagram dla Was coś z mojego chodzenia. Dotarłam do miejsca Castrum Republicano, to tutaj dotarłam. Znajduję się na tej głównej drodze Via Ostiense i będę się kierować do wyjścia. Jak widzicie, mapka pokazuje, jak wyglądało całe to miasto. I tutaj właśnie przy tej tablicy są narysowane słuchawki. Numer 18. Jeżeli macie przewodnika, to 18. Pod 18 macie opowiedziane o tym miejscu. O, i tutaj Wam tak pokażę. Dobrze, kochani, idę szybko. Trochę się spociłam, jest gorąco.
Na pewno już jest 30 stopni. Dobrze, że wziąłam sobie małą buteleczkę wody, także polecam brać ze sobą wodę. Ja taką buteleczkę wzięłam, jak ją skończę, to mogę ją napełnić. Tam przed tym teatrem jest taki kranik i można sobie wlać wodę. Woda jest pitna. Tutaj chyba jest więcej takich miejsc, gdzie można wlać sobie wodę do butelki i po prostu mieć do picia, jak się zwiedza. Fajnie, że jesteście na moim kanale. Ja na tym kanale daję też przepisy, gdyż gotuję na kanały kulinarne. Tak jak Wam wcześniej powiedziałam, przyjdę do domu, będę udostępniać przepis na kanale włoskim Ricetti Veloce, ale też mam polskie kanały, takie jak Włoski Zdrowy Styl Życia i Mangiare Łewki. Na tych kanałach też dodaję przepisy. Po prostu gotuję i udostępniam, bo moją pasją jest gotowanie i jedzenie, ale w pierwszym rzędzie gotowanie, bo uwielbiam robić fajne rzeczy. Wczoraj nagrałam 2 deserki, które możliwe, że udostępnię na tym kanale Via Josewą. Bardzo fajne, pyszne, z owocami letnimi, także polecam i widzimy się w dalszej części filmu. Zobaczcie, jakie duże kamienie. Dla osób, które nie mogą sobie wyobrazić, jak ten kamień wygląda, to powiem Wam tak, moja stopa ma 38 rozmiar. Zobaczcie, moja stopa w porównaniu do tych kamieni. I tak wygląda ta droga Via Ostiense. O, jaka kolejka! Ludzie na pewno przyjechali metrem. Połączenie z Rzymem do Ostii antycznej jest bardzo proste. Wystarczy wsiąść w metro linia B na stacji Termini i dojechać do stacji Maliana i tam przesiąść się na taką kolejkę naziemną do Ostii. Będzie pisać Cristoforo Colombo, ale to jest kierunek Ostia. I kochani, na tym samym bilecie, co kupiliście w Rzymie, czyli bilet, który kosztuje euro 50, jest na 100 minut. Tym biletem możemy przejechać metrem i przejechać kolejką, bo my nie wychodzimy poza bramki. Także to jest fajne. Ja Wam kiedyś na temat biletów robiłam specjalny filmik, też Wam podlinkuję pod tym moim chodzeniem. A teraz Wam pokazuję, ile samochodów. Po prostu jest pusto. Tam trochę jest samochodów i tutaj trochę. Jak widzicie, nie ma za dużo samochodów, a miejsca jest bardzo dużo. W pierwszą niedzielę miesiąca było full samochodów, że jak ja już wychodziłam z wykopalisk, czyli teraz jak byłam w tą niedzielę, to który to był 4 sierpień, to mówię Wam, że samochody wjeżdżały na teren parkingu, wyjeżdżały, nie miały gdzie zaparkować samochodu, a w tej chwili parking jest pusty. Od rana do tej pory zrobiłam 7000 kroków, co daje mi 5 km. Do wieczora na 100% zrobię te 10 000 kilometrów, bo będę wychodzić z pieskiem, będę jeszcze chodzić, tak spacerować. Także na 100% zrobię te 10 000. 10 000 kroków nie zrobiłam tutaj w tym parku z tego względu, że też nagrywałam i czasowo zostałam ograniczona. Gdybym tylko szła, to bym inaczej sobie rozłożyła ten czas. A tak to ja stawałam, nagrywałam, no i wiadomo, czas minął, więc nie poszłam w głąb tego wykopaliska archeologicznego. Słuchajcie, jeszcze dogrywam film, gdyż postanowiłam Wam pokazać, co robię szybkiego na obiad. Więc tak, miałam wczoraj fasolkę, została mi do dzisiaj. Najpierw ją miałam robić z bułką i z masełkiem, tak po polsku, ale postanowiłam zrobić w inny sposób i do tej fasolki dodałam takich pomidorków. O, widzicie, takie małe pomidoreczki mam. Wrzuciłam do
też do tej fasolki dwie takie sardelle. W Polsce kupicie, po włosku to one nazywają się acciughe. Fileti di acciughe. To wrzuciłam dwa, one są lekko słonawe, dodadzą fajnego smaku. No i czarne oliwki, oliwki wrzucajcie sobie do sałatek, do wszystkiego, oliwy nere denocciolate, to znaczy, że one są bez pestki w środku, więc fajnie sobie pokroiłam. Teraz to wszystko, kochani, zamieszam, ale to jest taka dostawka do obiadu, bo główny obiad to mam szybki obiad mrożony, mam penne al salmony z gamberetti i wystarczy wrzucić na patelnię i po prostu dodać troszkę oliwy, troszkę wody, to się wszystko tak fajnie nam połączy, rozpuści i teraz 5 minut i to jest gotowe. No oprócz tego jeszcze, kochani, mam filet z kurczaka, który się odmraża. Ja go wyciągnęłam z lodówki, jak szłam na spacer, ale na te moje chodzenie, ale niestety on się nie odmroził, więc wrzuciłam go teraz do wody. A na zakończenie mamy, zobaczcie, mam dwa duże arbuzy, jeden rozkroję i włożę do lodówki, żeby się lekko schłodził. Fajne, pamiętajcie, że jak kupujecie arbuzy, to go stukajcie. Arbuz trzeba stukać, czy jest dźwięczny głos. Jak jest dźwięczny głos, to jest taki nieprzedojrzały, a jak jest matowy głos, to znaczy, że w środku jest przedojrzały i niedobry. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście na moim kanale i życzę smacznego. Ciao a tutti! Zobaczcie po rozkrojeniu, jak wygląda arbuz, który przed chwilą stukałam. Jest rewelacyjny, rewelacyjny. Oczywiście w telewizji włoskiej ostatnio słyszałam, że nawet tą białą część można jeść, że ma dużo witamin i minerałów, także kochani, jedzmy też białą część arbuza. Ok.